A teraz zapraszam Państwa na kolejny wykład, który poprowadzi profesor Pedro Russo pod tytułem Space Exploration from Gold to Aliens. Zapraszam bardzo serdecznie. Good afternoon, everyone. My name is Pedro Russo. I'm from Leiden University in the Netherlands, and we have to decide on something. Actually, we're going to have a lot of discussion today, and I'm going to ask your help to decide on many things. But the first one is, can I do this in English, or should I do it in English with translation at all the time? Dzień dobry, nazywam się Pedro Russo, jestem profesorem z Uniwersytetu w Leiden. Dzisiaj zadam Państwu wiele pytań, ale pierwsze z moich pytań to jest to, czy Państwo wyrażają zgodę na to, żeby ten wykład był prowadzony tylko w języku angielskim. Czy chcielibyście Państwo, żeby było tłumaczenie konsekutywne? I tutaj może, jeżeli Państwo chcą, wystarczyłoby Państwu tłumaczenie w języku angielskim, to proszę podnieść rękę. That's in English? To jest na angielski, jest. Okay. In English. So we'll do the following. I'm gonna give my talk in English, and then Ola is gonna help me at some points, some key points, and give a very quick summary in Polish. A zatem ja będę tylko tak krótko podsumowywała pewne punkty w języku polskim. Dobrze? And hopefully that's gonna work. I miejmy nadzieję, że to nam się uda. It's our first time on stage, but we feel that we are natural already on this. To jest nasz pierwszy raz na scenie, ale czujemy się bardzo naturalnie. So I'm from the Netherlands. You don't see it. I'm based in the Netherlands at university. We have one of the oldest universities in that area of Europe. I have the pleasure to work in this beautiful building that is the Leiden Observatory. It's the oldest university observatory in the world, where we develop a lot of research about galaxies, stars, exoplanets, but also trying to understand how life is formed in our planet, but also in the universe. Ja tutaj pracuję w obserwatorium w Leiden i tutaj badamy właśnie, jak życie powstaje na różnych planetach. So it's really a pleasure to be here today for the festival. It's my first time that I'm participating in this festival. It's my second time in the city, but also today is a special day. Today we are finishing the World Space Week. It's a week of celebration about the role of space in our lives, but also our understanding about the universe and about space. Teraz kończy się właśnie tydzień kosmosu i tutaj podczas tego tygodnia uczyliśmy się o kosmosie, i dzięki temu mogliśmy bardziej zrozumieć kosmos. So for today I would like to ask you to participate in a very special event. So we're gonna entering in this mode that I'm gonna ask you, all of you here, to help me to make some important decisions about space exploration. Tutaj będę chciał, żebyście Państwo odpowiedzieli na pewne pytania związane z eksploracją kosmosu. So we're gonna pretend that we're gonna be in a meeting at United Nations. Będziemy udawali, że jesteśmy na spotkaniu ONZ. Sorry. And so it's a special meeting where we're going to discuss two important topics. Będziemy omawiali dwa główne tematy. One of them is about asteroid mining. To jest pierwszy z tematów, to będzie wydobywanie na asteroidach. So the first one is that we received this request from the Space Agency of the Kingdom of Moldavia that wants to start mining asteroids. A zatem dostaliśmy takie pytanie z Królestwa Mołdawii, która prosi o autoryzację, abyśmy mogli zacząć wydobywać na asteroidach. And I know that mining is quite important for this region, so we're going to talk a bit about that. But before, I'd like to tell you a bit more about asteroids. You don't see it very well, but this is a picture, like a family picture of our solar system. Tutaj mamy obraz naszego systemu słonecznego. Wiemy, że Państwo tego nie widzą zbyt wyraźnie. Of course, we have planets like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. Mamy tutaj takie planety jak Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. All these that you learn in primary school. But what is interesting is that between Mars and Jupiter, there's this belt of asteroids. Pomiędzy Marsem a Jowiszem jest ten pas asteroidów. And asteroids are big rocks. Sometimes they can be
a couple of meters, maybe 100 meters, but they can become quite big, like even the size of cities or even sometimes the size of small countries. So they are small compared with our planet, for example, but they can be quite big. Asteroidy to są takie właśnie skały, one mogą być bardzo duże, mogą być o rozmiarach tak jak miasto, ale no nie są tak duże jak nasza planeta Ziemia. So you can see here, if you see it, there's several different sizes and they are pretty much big rocks floating in space. Tutaj widzimy, że występują w różnych kształtach i to są takie po prostu duże skały, które się unoszą w kosmosie. What is also interesting about these rocks that are floating in space between Mars and Jupiter, they are also very rich in minerals. Some of them very important for our society, like golds, but other ones can be also silver, iron, aluminium, titanium. So they are very rich minerals that here on Earth we have been mining them for centuries. Tutaj te asteroidy są bardzo bogate w minerały. Widzimy na przykład jest złoto, jest srebro, jest platyna, jest żelazo i to by nam się tutaj przydało na planecie Ziemia. So we also know that at the moment, the technologies that we have for space exploration allow us to go to these asteroids and actually to collect rocks and pieces of rocks from these asteroids. So we have the technology to do it, to go to asteroids, to collect them, and to bring them back to Earth. So the technology exists to explore these asteroids. A teraz mamy już dostępną taką technologię, która pozwala nam wydobywać właśnie różne minerały, różne substancje z tych asteroidów. So I would like you to consider now two things. The first one is, of course, we know that mining can be an important aspect, an important engine for local development, for economical development. So mining is important for humanity. Wiemy, że wydobycie jest bardzo ważne dla ludzkości, pozwala wielu regionom się rozwijać. But we also know that mining sometimes can also have some negative impacts on environment, on health of the local communities, and really leave marks that can be in the long term quite negative for the communities as well. Wiemy również, że wydobywanie ma też takie negatywne skutki, ma negatywne dla zdrowia mieszkańców, dla regionu. So now I'd like to have a discussion with you, and these are the points that I think they're important for the discussion. So the Kingdom of Moldavia, the space agency of this country, is asking authorization to mine these asteroids. We have the technology to mine them. We know that they are very rich in minerals. We know that they can contribute for the economical development, but we also know that they have negative impact sometimes of this mining. A zatem Królestwo Moldawii się nas pyta, czy wyrazimy taką zgodę na wydobywanie na tych asteroidach. Wiemy, że one są bogate w różne substancje mineralne, ale wiemy też, że mają negatywny wpływ na środowisko. So the question that I have for you now is, should we authorize the government or the space agency of this kingdom to mine asteroids in the solar system? A zatem tutaj mamy pytanie, czy powinniśmy wyrazić zgodę, aby rząd z Mołdawii mógł wydobywać na tych asteroidach w systemie słonecznym. So I'd like to know your opinion. So now it's where I want to know from you if we should do it or not. Chciałbym teraz usłyszeć Państwa opinię, czy powinniśmy to zrobić, czy też nie. Who would like to start? Who is going to provide a comment? I think you have an opinion, no? Kto by tutaj chciał coś skomentować? Ja myślę, że tutaj Pan Who would może like to chciałby start? wyrazić opinię. We have a colleague there. You can ask in English or in Polish. Można zadawać pytanie w języku polskim You speak i only języku English. angielskim. Please, maybe I help with the microphone. Proszę tutaj, można podejść na scenę. Yeah. Okay. Proszę. So first, thanks for your beautiful presentation. And for this, I really don't have answer because the first thought I have in mind was that space doesn't belong to a country. So if you have to authorize the mine of the asteroids, you will have to redistribute all the resources to every country. So I don't know
how do you plan to manage this on the economical way? A zatem kosmos nie Thank należy you. do naszej planety, dlatego też trzeba byłoby się zapytać też innych. I jakby do tego trzeba było podejść logistycznie? Takie mam pytanie. So we have one of the opinions is that we need to be careful about the objects in the solar system don't belong only to one country, they belong to humanity. So how are we going to handle that? So it's a very important point. There is one question. Chciałam tylko powiedzieć, że to musimy, nie wiem, czy to będzie jakiś projekt, czy pani realizuje jakiś projekt w tym temacie. Will it be a project in the future about it? Bo to sami nie zrobimy jako tylko konsorcjum jednostek badawczo-naukowych w Polsce, bo to jest... Because it's a huge project, so we cannot do it only in Poland. So it has to be created like a group, like Yes, consortium. that's an interesting point. So maybe we could all the countries go together and to start in the mining of these asteroids. So my point is the technology to mine the asteroids exists, and it seems that this country itself wants to do it. So they are just asking the authorization. So we have to believe that they have the technology to do it. A zatem ten kraj prawdopodobnie on jak pyta o autoryzację, to on ma właśnie tę technologię dostępną, także musimy się zapytać, czy możemy tego dokonać. So anyone else that would like to share their perspectives, their opinions? Czy jeszcze ktoś by chciał się podzielić opiniami? Oh, there's one opinion there. Jest Please jeszcze jedna come. opinia, proszę tutaj podejść. Come to stage so they can... Proszę tutaj Great. podejść na scenę. I think we shouldn't mine asteroids because some rocks may just float out to space and maybe hit Earth. Sądzę, że nie powinniśmy wydobywać na asteroidach, What's ponieważ your jakieś Joshua? fragmenty mogą odpaść i mogą nam zagrażać. So the opinion is that we should not mining because there's a risk that when you start, and I think it's a very valid concern, when you start mining an asteroid, so some rocks will start floating and maybe they're going to come back to Earth and have an impact like a meteoroid. That's what you're saying, right? So I think it's a very valid point to not mine asteroids. To jest bardzo taka ważna kwestia właśnie, żeby nie wydobywać na tych asteroidach, bo jakiś fragment z tej asteroidy może Thank you. odpaść i może tutaj uderzyć w naszą planetę Ziemię. Dziękuję bardzo. So I guess now I want to know, since we already have opinions, some of them, this is a big project, maybe we can do it, maybe we need to find a way that is benefit for society, and maybe we should not do it because it might create some risks for our own planet. So I'd like to have a vote. A teraz mamy tutaj rozbieżne opinie. Jedna osoba mówi, że to jest bardzo duży projekt, może powinniśmy się tym zainteresować. Inna osoba mówi, że to może być takie korzystne dla naszego rozwoju, a kolejna osoba mówiła, że to może stanowić zagrożenie. A zatem chciałbym, abyśmy tutaj zagłosowali. So who is in favor to authorize the Space Agency to mine asteroids? Please raise your... Te osoby, które chcą wydać takie upoważnienie temu królestwu, aby This is mogło in wydobywać favor. na 1, 2, asteroidach. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, around 12. Około 12 13. głosów, 13 głosów mamy. Who is against mining this asteroid? Please raise Kto jest przeciwko? Proszę podnieść rękę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At least I don't know if the parents are in favor or against. He didn't manage to convince the parents. Przekonaj czy udało ci się przekonać rodziców? So I guess we are giving authorization to the Sildavius Space Agency to mine the asteroids. So that is the A decision. zatem podjęliśmy taką decyzję, że damy takie upoważnienie, aby wydobywać na asteroidach. So the next topic that I would like to discuss, and it's going to be the last topic for today, is about communication with maybe aliens. Kolejną kwestią, którą bym chciała tutaj opowiedzieć z Państwem, to komunikacja być może właśnie z kosmitami. So in astronomy we use satellite dishes. I guess now most of the times we use cable TV, but I think you still remember the satellite dishes that we use at home to watch TV. But in astronomy we use the satellite dishes to listen to the universe. So we try to get signals from the universe. Tutaj w astronomii używamy talerzy satelitarnych, aby uzyskać jakiś sygnał z kosmosu. So
a couple of days ago, we detect a signal that it seems that is coming from a system of planets around another star, what we call exoplanets. Jakiś czas temu usłyszeliśmy taki sygnał z jakiejś innej planety, z innych planet, które nazywamy egzoplanetami. So we know that this signal is coming from exoplanets, that we have confirmed that there are planets outside the solar system, and we know that we detect the signal coming from these planets, that now we need to figure out what to do with this signal. I teraz tutaj wykryliśmy taki sygnał, który właśnie pochodził z tych egzoplanet i teraz musimy się zastanowić, co zrobić z tym sygnałem. So this was the detected signal. So this is the signal that we detected with the exoplanets. So it's like this circle. It looks almost like when you put a coffee cup on the table and leave some marks, stains. This is the detect signal coming from exoplanets. Tak wygląda właśnie wykryty sygnał z tej planety, z egzoplanety. On troszkę wygląda tak, jakby było odbicie kubka, taki jest w okrągłym kształcie. Okay, now think about it. This signal came from a planet not so far from us. It's around, we call it, is around 40 light years. So it takes the light, this signal took 40 years to come here. It's quite nearby in astronomical terms. So this means that there's potentially a civilization there that is sending some signal, because we know that this signal came from a civilization. Ten sygnał właśnie pochodzi z takiego miejsca, które jest oddalone od nas o 40 lat słonecznych. Jeżeli chodzi o takie astronomiczne wyrażenia, to nie jest zbyt daleko. I teraz musimy się zastanowić, co zrobimy z tym sygnałem. So we also know that when civilizations come in contact, it's not always very peaceful. Our history has shown that when some civilizations come in contact, and you can think about Europeans reaching, for example, the United States, the big, or the Americas in general, the big conflict and the big shock of civilizations that happened. Wiemy, gdy cywilizacje się ze sobą kontaktują, to może dojść do jakiegoś konfliktu. Wiemy, że są różne takie sytuacje, jak różne cywilizacje się różnią i wtedy mogą wyjść jakieś konflikty z tego spotkania. And even the very famous physicist in 2017, a couple of years before he died, Stephen Hawking said something like, meeting an advanced civilization could be like Native Americans encountering Columbus. That didn't turn out so well. W 2017 roku Stephen Hawking powiedział takie zdanie, że spotkanie się takiej zaawansowanej cywilizacji mogłoby być tak, tak jakby to rdzenni Amerykanie spotykali się z Kolumbem. I to nie wyszło na dobre. So the question that I have, and considering that we detected a signal coming from exoplanets, this signal seems that it came from an intelligent civilization, and also considering that sometimes the contact between civilization is not very peaceful, the question... Sorry, go ahead. Musimy teraz przedyskutować, biorąc pod uwagę, że ten sygnał pochodzi z takiej potwierdzonej pozasłonecznego systemu planet. Ten sygnał wydaje się, że jest wyprodukowany przez takie zaawansowaną pozaziemską cywilizację i jest takie zagrożenie, że taka agresywna cywilizacja może tutaj do nas przyjechać i może nas zaatakować. So the question that I have is, should we send a message back to the exoplanets? A zatem moje pytanie to jest, czy powinniśmy wysłać taki komunikat z powrotem do tego systemu planet? Who thinks that we should send a message back? Some comments? So maybe we start with you? You don't know? Okay. You don't want... Kto maybe uważa, że Janek, do you want to comment? Janek, chciałbyś skomentować? Okay, we're still not voting. I want to know opinions first. Chciałbym poznać Państwa Who would opinię. like to share their opinion? Do you have an opinion? You seem that you have an opinion. Ja wiem, że tutaj Pan ma opinię. Thank you so much. Dziękuję bardzo. I'm an entertainer also, so. No, should we send a message back? Maybe we can, but I think there's no use for, because 40 light years is for the year just for the light, not for the radio waves to go and the base. Yeah, the same speed, but it's just too long. 40 years of too long. So,
And then if there is life on this planet, it depends on which form of life. It can be just bacteria. It can be also other form of life. I don't know, maybe there was some research in the past like about a carbon cycle life. And then maybe we can send back a message like we did on the New Horizon satellite with the plague and the location of Earth. But maybe just if there is habitants on this planet, maybe they can just not understand the message. So for me, it's really improbable to send. case you think that we should not send it. We can send it, but I think there is no use to. Ja tutaj sądzę, że możemy wysłać taki sygnał, ale nie ma sensu, bo nie wiemy, jaki to jest forma życia i nie wiemy, w jaki sposób nam odpowiedzą. It's like when you send it on WhatsApp and then someone doesn't reply back, right? The ticks that just don't get marked. It's a bit like that. To tak jak na WhatsAppie wysyłamy komuś wiadomość, widzimy, że ktoś ją wyświetlił, ale nie ma żadnej odpowiedzi. So that's an opinion there's no point on sending a message because it's going to take too long. Maybe they don't know what we're going to mean by the answer. Anyone thinks that we should reply to this message? Czy ktoś uważa, że powinniśmy odpowiedzieć na tę wiadomość? Any opinions? Są jakieś takie, czy są opinie? Please. Proszę tutaj podejść. Just for the microphone. Może podam mikrofon. Będę mówiła w języku polskim. Wychodzę z założenia, że należy nawiązać kontakt, bo inaczej nie będziemy się rozwijać. I think we should get in touch with them because otherwise we will not be developing. So that's a very good point. And I don't know where is our little commentator that they had an opinion before. Because usually when I ask this question to small kids, they always say that yes, we should send a message and maybe they already found some solutions for our problems. So maybe this idea of development, maybe they are more developed and we can get some answers to that. Tutaj nie mamy tej osoby, która była wcześniej tego młodego chłopca, ale jak zadaję to pytanie zawsze młodszym dzieciom właśnie, to one mówią, tak jak tutaj pani powiedziała, że warto, dlatego to nam daje sposób na rozwój. I think that we shouldn't send a message to them because we don't know their language and we can say something bad to them and they can attack us. I sądzę, że nie powinniśmy tutaj wysyłać wiadomości, bo nie znamy języka tych osób i możemy im coś przykrego powiedzieć. That's my constant fear in Poland. I to jest moja obawa, jak jestem właśnie w Polsce, cały czas tego się obawiam. That's why I never try to speak Polish because I might say something wrong. Dlatego też nie próbuję mówić coś po polsku, bo mogę coś źle powiedzieć. Okay. Any other opinions? Czy jeszcze mamy jakieś inne opinie? Yes. I think that first we should try to understand that message. For example, when we sent the Voyager mission on this gold plate, there was information how to decode our message that we send to other civilization. So I think that this one will contain something like that also. So we should try to understand that and then decide what we want to do with it. Uważam, że najpierw powinniśmy zrozumieć ten komunikat, a potem będziemy mogli zadecydować, co powinniśmy zrobić. So the idea is that we're gonna try to find out what do they mean by this, and then yes, consider answering or not. Any ideas? What does it mean? Czy ktoś ma jakieś pomysły, co to może oznaczać? Can you try to see something like when you go to this psychiatrist and he shows these images? Czy tutaj coś widzicie państwo? It's a Hollywood movie, I know. Maybe. Yes, Hollywood? maybe. Zapraszam. What do you think it means? Co to znaczy? I think that it's like a sound in it's like this when it's thin it's like a sound wave. Yes. To jest tak jak fala dźwiękowa. It's like a sound wave. That's smart. So we can try to run and try to see like what kind of sound comes out of this. Maybe it's a sound wave. Yes, we should try to figure out and then start answering or not. Tak, więc zatem uważam, że może powinniśmy najpierw odkodować ten sygnał i potem zadecydować, czy mamy odpowiadać, czy nie. Okay, I think now it's the time for us to decide on the vote. Should we send a message back, yes or no? So if you are in favor of sending a message back and answer that question, please raise your arm. Proszę teraz podnieść rękę, jeżeli uważają państwo, że powinniśmy wysłać wiadomość. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. And if you are against saying that we should not send a message back, please
raise your A jeżeli arm. uważacie Państwo, że nie powinniśmy odpowiadać na tę wiadomość, proszę też teraz podnieść rękę. I think this is almost, and also especially with on the back, I think we need to do further research on this one. I don't think we have a conclusion if we should send back or not. Maybe using your technique, we're going to try first to figure out, put on Google Translate maybe, and maybe they will give an answer back. And trying to understand if we can get the meaning of the message. Tutaj nasze głosowanie nie jest jednoznaczne, ale myślę, że ważne jest, aby spróbować zrozumieć, co tak naprawdę oznacza ta wiadomość. So now I think is the time to go back to reality. Teraz czas, żebyśmy wrócili do realności. I think it's important to know that the two scenarios, both the mining and the communication aspects, had a few aspects that they were true, but there are also comments that were part of fiction, almost science fiction, like the panel before. Było tutaj kilka komentarzy, że to jest prawda, ale było też kilka komentarzy, że to jest na pograniczu science fiction. So the first one that I would like to discuss with you is about messages to aliens. Actually, I think the colleague is still there, but he mentioned that we have been sending messages to space, trying to communicate with aliens for quite some time. Tutaj chciałbym powiedzieć, że już próbowaliśmy się właśnie komunikować z kosmosem, już wysłaliśmy kilka komunikatów w przeszłości. For example, we use the very famous radio telescope Arecibo, that actually is also featured in one of the 007 movies, to send signals with, for example, information about humans, about DNA, and this signal was sent in 1974 with this attempt to communicate with aliens, and this is actually happened. W 1974 roku tutaj już wysłaliśmy sygnał w kosmos. Tutaj próbowaliśmy przekazać informacje na temat ludzkiego DNA. But also in spacecrafts, especially in 1972 and also in 1977, some, like a big compact disc was sent to space with information about humans, about DNA, about our location in the solar system. So there was a lot of information that was sent in these spacecrafts with this idea that maybe one day other civilizations will get this message. Już kiedyś w przeszłości wysłaliśmy na takich dyskach wysłaliśmy komunikat, że na naszej planecie istnieje ludzkość i mamy nadzieję, że może kiedyś otrzymamy odpowiedź zwrotną. I also like to know that it exists a committee of the United Nations called the Committee on the Peaceful Use of the Outer Space that has the headquarters in Vienna in Austria that deals with the space topics, including these own topics. W ONZ istnieje komisja, która zajmuje się właśnie takim spokojnym użytkiem kosmosu. And of course, the Kingdom of Sildavia also exists. I również to Królestwo Sildawii również istnieje. It exists as in the fiction of Tintin, of Hergé, that when they wrote the Destination Moon books, the kingdom that developed the space agency was the Kingdom of Sildavia. So the kingdom also exists, but only in fiction. Również to królestwo istnieje tutaj w książce Destination Moon i tam jest opisane to królestwo, ale oczywiście to jest fikcyjne królestwo. Two last points about mining asteroids. I tutaj jeszcze dwie kwestie na temat wydobycia na asteroidach. The first one is that the government of Luxembourg approved a law that allows companies based in Luxembourg to explore asteroids. And this law is a real law, so now enables companies that they have their headquarters in Luxembourg to go to space and start mining these asteroids. So this is happening and this is reality. I tutaj parlament w Luksemburgu przyjął takie prawo, które pozwala firmom, które mają swoje siedziby w Luksemburgu, aby udawać się tam właśnie na asteroidy i aby tam wydobywać. And to finish, I don't know if you see it, the message also is a real message from aliens. And someone already mentioned that it's from a very famous movie, science fiction movie, an amazing science fiction movie called Arrival. I think it's from 2016. And then there's this idea of the aliens are communicating through this kind of ink in fog. And the signal that they present is the symbol for human. So that's the symbol that they
the symbol that we see is the symbol for human from this movie. So I highly recommend you to watch the movie. It's a great movie about communication with aliens. It's a very nice science fiction movie. I tutaj jeszcze na koniec chciałbym Państwu zarekomendować taki film, w którym właśnie użyto tego sygnału, który przyszedł do nas z kosmosu. Bardzo polecam. Tutaj mamy film Arrival z 2016 roku. And as to finish, I come from the Leiden University in the Netherlands, and next year we're going to host the European City of Science. It's going to be in 2022. Hopefully it's going to be a year-long science festival with a lot of activities. And one of the reasons I'm here is because Katowice is trying to be the European City of Science in 2024. And so I hope that you come to Leiden in 2022, and I'll be back here in 2024. Jestem z Leiden, z Uniwersytetu w Leiden i Leiden w przyszłym roku, w 2022 roku zostanie Europejskim Miastem Nauki. I tutaj przyjechałem do Katowic. Wiem, że Katowice w 2024 roku będą chciały być właśnie takim miastem nauki. So thank you so much, and thank you so much for your inputs about these important points about space exploration. And I hope that you learned something, and definitely I learned a lot about your opinions on what we should be doing and not doing about space exploration. So thank you. Dziękuję serdecznie Państwu. Mam nadzieję, że Państwo czegoś się nauczyli na tym wykładzie. Ja na pewno też czegoś się dowiedziałem. Serdecznie dziękuję. And of course, a big thanks also to Ola for helping with the translation. I'm sure that she did an amazing job. I cannot judge that, but I'm sure that she did for your inputs. Thank you so much. Dziękuję Państwu za wkład, dziękuję tłumaczce. Dziękuję bardzo. Thank you. Dziękuję.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to najmłodsza metropolia w Europie i pierwsza powołana ustawą w Polsce. Tworzy ją związek 41 miast i gmin zlokalizowanych w centralnej części województwa śląskiego. Rozwijają się tu nowe technologie związane z branżą automotive, IT czy z medycyną. GZM to kształtowanie ładu przestrzennego, wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego, zadania związane z transportem publicznym, by łatwiej było wszędzie dojechać, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich i promocja obszaru, bo to niezwykły obszar i niezwykli ludzie. Dowiedz się więcej na www.metropoliagzm.pl. Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności. Nowe perspektywy, szersze horyzonty, środowisko i walka ze zmianą klimatu, włączanie i różnorodność, transformacja cyfrowa, uczestnictwo w życiu demokratycznym. Nowa perspektywa finansowa 21-27.